Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej giełdzie, polskiej gospodarce, o tym, jak strach przed wojną wpływa na kapitał w Polsce, właśnie na sytuację na giełdzie, na polską walutę i w ogóle na gospodarkę. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale jak zawsze najpierw serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. I zachęcam tych z Państwa, którzy regularnie oglądacie mój program i korzystacie z tej wiedzy, z wiedzy moich gości, do wsparcia Układu Otwartego, bo to dzięki Państwu, dzięki patronom mogę te rozmowy prowadzić. Też pozdrawiam wszystkich mecenasów Układu Otwartego. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu bezpośredniego. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Maciej Samcik, Subiektywnie o Finansach. Dzień dobry, Maćku. Czołem, dzień dobry. Tak, jesteś w ciemne tło za tobą, bo ciemne chmury nad naszą giełdą. Kapitał wypływa. To strach przed wojną? Myślę, że nie tylko, aczkolwiek może to być jeden z czynników. Takie rzeczy ocenia się z perspektywy czasu najlepiej. Dzisiaj tak naprawdę widzimy tylko, że nie ma wielkiej ochoty do tego, żeby kupować polskie akcje, ale z drugiej strony też nie widać, żeby się jakoś waluta bardzo osłabiała. Nie widać, żeby rosła rentowność obligacji, czyli to oprocentowanie, którego żądają inwestorzy za to, że kupują polskie papiery na przykład na 10 lat. Więc myślę, że jakaś część tego odpływu kapitału, przynajmniej z giełdy, może mieć coś wspólnego z wojną, ale równie dobrze może mieć coś wspólnego z szansami na koniec wojny, bo akurat z punktu widzenia polskich firm, gdyby wojna się zakończyła, no to ja nie jestem pewien, czy to byłaby taka dobra okoliczność. I to być może raczej ten czynnik gra. Dlaczego? No bo zakończenie wojny oznacza tak naprawdę, że zaczyna się na dobre odbudowa Ukrainy. Wcale nie jest pewne, że to polskie firmy będą w tej odbudowie Ukrainy uczestniczyły. No, ale potencjalnie mogą. Potencjalnie mogą, ale przy poprzednich po zakończeniu poprzednich wojen, w których też mieliśmy udział, na przykład w wojnie w Iraku, nie stało się tak, że nasze firmy, mimo że mieliśmy to obiecane, zgarnęły jakieś kokosy na odbudowie. Jak się porówna wypowiedzi polityków i polskich, i ukraińskich sprzed 2 lat i te ostatnie dotyczące tego, jaka może być polska rola w odbudowie Ukrainy, no to te dzisiejsze są dużo mniej optymistyczne. I też widać, że Ukraina, jeśli chodzi o swoje dążenia do Unii Europejskiej, też chyba stawia teraz już na inne konie niż Polska, na przykład na konie niemieckiego. Więc ja nie jestem wcale przekonany, czy koniec wojny dla polskich spółek będzie początkiem Eldorado. Mhm. No, ale między początkiem Eldorado a ucieczką kapitału, to znaczy czy to jest taki bezpośredni związek, czy to nie jest jednak przede wszystkim obawa, że, bo to się zaczęło od, rozumiem, zwycięstwa Donalda Trumpa, tak, w wyborach, ta ucieczka, no, że po prostu obawa przed tym, że Trump przestanie wspierać, znaczy administracja amerykańska zarządów Trumpa przestanie wspierać Ukrainę, ergo sytuacja będzie słaba, ergo Polska stanie się bardziej niepewnym miejscem, no to może lepiej przenieśmy nasz kapitał, tak jak wielu polskich biznesmenów czy ludzi zamożnych kupuje domy, czy kupowało, nie wiem, czy jeszcze pewnie teraz też kupuje gdzieś za granicą daleko. Tak, no wszystkie z tych czynników pewnie mogą mieć jakieś znaczenie. Też trzeba powiedzieć, że nie ma mowy o jakimś tam wielkiej ucieczce kapitału. No jest sytuacja taka, że polskie akcje są tanie, ostatnio są jeszcze tańsze niż były. Jak się porówna wykres indeksu WIG20, czyli indeksu akcji największych 20 spółek w Polsce giełdowych z indeksami zagranicznymi, to widać, że jesteśmy mniej więcej o 10% słabsi. No i też powiedzmy sobie szczerze, ten indeks WIG20, on jest dzisiaj poniżej poziomu sprzed 10 lat. Czyli jak ktoś 10 lat temu zainwestował
w 20 największych spółek w Polsce, no to dzisiaj po 10 latach jest 10 mniej więcej procent w plecy. W tym czasie na rynku amerykańskim akcje poszły w górę o kilkadziesiąt procent, więc i na rynku europejskim, zachodnioeuropejskim też, więc to jest jakiś długoterminowy problem, który ostatnio rzeczywiście nabrzmiał i każdy z tych czynników, o których wspomniałeś, ma znaczenie. Zwycięstwo Trumpa jest o tyle, znaczy ten słabość polskiej giełdy zaczęła się właściwie od momentu, w którym w sondażach zaczęło wychodzić, że raczej Trump będzie prezydentem. Więc tutaj stąd właściwie ten wniosek, że to może mieć coś wspólnego z wojną i z Trumpem. No i oczywiście tu są dwa czynniki, bo jeden to jest taki pytanie, jak Europa będzie się miała, jeśli Donald Trump wprowadzi swoje pomysły dotyczące gospodarki, dotyczące ceł, dotyczące ochrony własnej gospodarki. A druga część tego pytania to jest, co się stanie z polskimi aktywami w sytuacji, w której doszłoby do zawarcia jakiegoś układu na linii Donald Trump-Władimir Putin. W ostatnich dniach chyba szansa na ten układ zmalały, bo jednak to, co ostatnio mówi Donald Trump, raczej wskazuje na to, że będzie chciał zaprowadzać pokój poprzez siłę. To nie oznacza, że tutaj jest blisko jakiś układ Trump-Putin, tak jak kiedyś już bywały układy ponad naszymi głowami, które się dobrze dla nas nie kończyły. A z czego wynika w ogóle ta słabość polskiej giełdy? Dlaczego i polskie firmy przecież często nie chcą debiutować, być notowane na GPW, tylko jadą gdzieś indziej? No to jest dużo związanych ze sobą czynników. Chyba najważniejszy jest taki, że w Polsce, na polskiej giełdzie, polska giełda jest stosunkowo mała. Jest tutaj stosunkowo mało atrakcyjnych przedsiębiorstw. Większość, czy to właściwie przesadziłem, że większość, ale duża część dużych firm to jest taki tradycyjny przemysł, branża finansowa, banki, ubezpieczyciele, energetyka. Mało jest innowacyjnych przedsiębiorstw w ogóle w Polsce, a tych notowanych na giełdzie tym bardziej. No i efekt jest taki, że w związku z tym, że jest mało rzeczy do inwestowania, bo też i nasza gospodarka też nie jest przesadnie innowacyjna wciąż niestety, no to też i nie ma kapitału. Z drugiej strony ten kapitał zagraniczny, krótko mówiąc, nie jest nie płynie tutaj szerokim strumieniem. Z drugiej strony też z kolei polscy inwestorzy są bardzo, bardzo, bardzo konserwatywni. To znaczy 80% wszystkich pieniędzy, które mają Polacy, a tu mówimy o kwotach rzędu ponad 2 biliony złotych, bo nasze wszystkie oszczędności to jest mniej więcej 2 biliony złotych. I one w 80% są trzymane w bankach albo w gotówce wręcz, czyli w bieliźniarkach. No i tylko pozostałe 20% jest gdziekolwiek lokowane, przy czym tylko część z tych lokat to jest warszawska giełda, więc jeśli Polacy nie mają skłonności do ryzyka, stosunkowo nieduża część z nas ma oszczędności, które już uprawniają do tego, żeby je inwestować, i ta część jest do tych pieniędzy tak przywiązana, że nie jest w stanie podjąć ryzyka wahliwości, no to te pieniądze nie płyną na giełdę. Znowu z trzeciej strony też sama giełda niewiele robi, w ogóle włodarze polskiego rynku kapitałowego łącznie z rządem niewiele robią, żeby tutaj coś ożywić, bo pewnie trudno od ludzi wymagać, którzy przez całe życie inwestowali pieniądze w banku i w ogóle po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mają jakieś zauważalne oszczędności, żeby teraz poszli z tym wszystkim na giełdę i ryzykowali, że mogą częściowo to stracić. Pewnie to trzeba zrobić stopniowo. Trzeba by zrobić najpierw rynek, taki porządny rynek obligacji, żeby można było kupić obligacje największych polskich firm, banków, firm energetycznych, tego wszystkiego, co jest właściwie niezniszczalne i nie ma prawa zbankrutować. Jakby ludzie zaczęli od tych obligacji, to by pewnie potem... Ale masz na myśli teraz obligacje spółek Skarbu Państwa? Na przykład. Bo jeśli mówisz o roli państwa, no to bo to tu pewnie państwo tak, ma wpływ, oczywiście nie ma. największe spółki na giełdzie to są dzisiaj spółki Skarbu Państwa, więc pewnie gdyby taki, nie wiem, jeden czy drugi największy bank w Polsce, największa firma ubezpieczeniowa zaczęła emitować obligacje, które by dawały lepszy procent niż w banku,
to by ludzie się przyzwyczaili, że jest coś takiego jak jakiś papier wartościowy, że nie trzeba trzymać pieniędzy tylko w banku, że jak już mam dużo pieniędzy w banku, to jedyną rzeczą, którą inną mogę z tym zrobić, to nie jest kupowanie kawalerki. No i pewnie byłaby to jakaś droga do tego, żeby ludzi przyzwyczaić do rynku kapitałowego. Oczywiście te polskie firmy, te państwowe firmy, one nie emitują tych obligacji, bo nie potrzebują tych pieniędzy. One się znakomicie finansują w inny sposób, więc pewnie byłby to rodzaj takiej misji edukacyjnej, która by miała Polaków raczej przyzwyczaić do tego, żeby inwestowali pieniądze gdzieś poza rynkiem. No i też oczywiście jest taki czynnik, że polskie spółki niewiele robią, żeby tych długoterminowych inwestorów sobie przyciągnąć, no bo jak się spojrzy na to, jak wyglądają walne zgromadzenia akcjonariuszy największych firm, czy nie wiem, Warren Buffett, jak robi raz w roku ten swój event trzydniowy bodaj, no to są wielkie przedsięwzięcia. Na zachodzie jest trochę firm, które mają fajne programy lojalnościowe, takie, które powodują, że jak masz akcje, jakie trzymasz, to jesteś doceniany i masz zniżkę na produkty. W Polsce jest tego bardzo mało. No to wszystko się składa na to, że ta giełda w Polsce jest taka dość rachityczna. Mhm. A twoim zdaniem to jest coś, co można ożywić w najbliższym czasie i są jakieś dobre sygnały? No bo też powiedziałeś, że w Polsce no nie ma, nie wiem, kapitał nie płynie, no jednak tej inwestycji przez 30 lat było bardzo dużo, jednak ciągle się otwierają, ciągle słychać, że otwierają się że nowe firmy tu wchodzą i chcą coś robić, też te firmy wysokich technologii. Chyba nie jestem aż tak dramatycznie źle. Nie, oczywiście, że dramatycznie źle nie jest. Oczywiście nie jesteśmy taką mekką technologii jak Ameryka i pewnie jeszcze przez chwilę nie będziemy. I to jest w ogóle problem nie tylko polski, tylko europejski. Natomiast pewnie trzeba byłoby pogmerać przy regulacjach, i przy różnych biurokratycznych barierach, które powodują, że firmom i na giełdę się nie opłaca iść, bo to po prostu za dużo kosztuje, to powoduje, że trzeba się informacyjnie otworzyć przed konkurencją, także, że trzeba spełnić bardzo dużo wymogów, że jest nadzór dość ścisły. Pewnie jakaś akcja marketingowa... Ale czy to jest to, o czym mówisz, wygląda inaczej niż na innych giełdach? Znaczy, giełdy europejskie pewnie są dość podobnie zorganizowane co nasza, natomiast giełdy amerykańskie, o ile mi wiadomo, są mniej zbiurokratyzowane. Ale często polskie firmy idą też na giełdy europejskie. I polski kapitał przenosi się na inne giełdy europejskie. Co tu jest nie tak, że nie w Warszawie, tylko we Frankfurcie, w Amsterdamie, w Londynie, a nawet w krajach nam bliższych, czy miastach nam bliższych? No bo na tych innych giełdach jest więcej kapitału, tak? Tam, gdzie jest więcej kapitału, jest większa szansa na to, że akcje będą płynne, czyli wyceniane po takich cenach bardziej odpowiadających ich wartości rynkowej. Jeśli się zastanawiam, dlaczego na przykład pan Brzoska i Inpost postanowili zainwestować, czy jakby zadebiutować na giełdzie w Amsterdamie, to zakładam, że to chodziło o to, że na tej giełdzie w Amsterdamie, ponieważ jest więcej kapitału, jest więcej inwestorów, jest większa płynność akcji, to te akcje mogą być wyżej wyceniane i mniej przypadkowo. Bo jeśli jest mało kapitału, to jest mała płynność i wtedy notowania są dość przypadkowe. A poza tym, jak firmy generalnie jak idą na giełdę, to idą po kapitał, to znaczy idą tam firmy, które potrzebują się jakoś sfinansować swój rozwój. No i tam, gdzie jest więcej kapitału, tam po prostu to łatwiej zrobić. I pewnie to jest przyczyna. Jakby polska giełda powalczyła o zniesienie różnych barier i też przyciągnęła inwestorów indywidualnych, to i kapitału byłoby więcej i pewnie tych szans na rozwój byłoby więcej. Długo musimy dużo nad tym pracować, bo jesteśmy w dość czarnym zaułku pod tym względem. Znaczy przez 8 poprzednich lat jednak poprzednio rządzący nie cenili bardzo rynku kapitałowego. Raczej było dążenie do tego, żeby monopolizować gospodarkę, żeby tam, gdzie można, było jakaś jedno centrum decyzyjne, jakaś jedna firma, która w cudzysłowie rządzi tym rynkiem i żeby tam nie pojawiały się jakieś czynniki właśnie rynkowe, które mogłyby zachowywać się nieprzewidywalnie. Trochę teraz płacimy za to cenę, to znaczy jakby przez 8 lat to wszystko tam zarastało i się zachwaszczało, no i teraz trzeba to odchwaścić. Ale czy to się odchwaszcza? Są jakieś znaki, jakieś działania?
Na razie mamy zapowiedzi ministra finansów o tym, że wprowadzi różnego rodzaju zachęty do inwestowania, tak? Pomyśli o takich regulacjach, które mają spowodować, że ludziom się będzie bardziej opłacało inwestować pieniądze, ale nie znamy zbyt wielu szczegółów. Był pomysł, żeby obniżyć podatek Belki albo go zlikwidować, natomiast dzisiaj już nie ma tego pomysłu. No właśnie chyba już nie ma tego pomysłu. W każdym razie jest cicho i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Pewnie będzie jakaś ulga w tym podatku Belki do jakiejś niedużej granicy kapitału i w związku z tym no mam wrażenie, że tutaj się akurat nic nie wydarzy. Z drugiej strony giełda papierów wartościowych sama ogłosiła nową strategię i w tej strategii są różne zachęty, to znaczy jest na przykład pomysł, żeby wprowadzić na giełdę atrakcyjne instrumenty finansowe, czyli na przykład, żeby ludzie mogli kupować listy zastawne, czyli takie obligacje zabezpieczone hipotekami, żeby mogły wejść na giełdę tak zwane REIT-y, czyli spółki nieruchomościowe, których jedyną istotą działania jest życie z czynszów i rozdawanie tych czynszów w 100% inwestorom, czyli udziałowcom. Jest szansa na te rejty, bo to już od 10 ponad lat czyli jeśli nie więcej się o tym mówi i nic się z tym nie zdarzyło. A większość, to jest sposób na to, żeby część tych nieruchomości była w rękach polskiego kapitału, żeby ludzie mogli tam właśnie inwestować, żeby fundusze emerytalne mogły tam inwestować, a dziś to są, jak sobie popatrzę na mapę tych własności nieruchomości, to kiedyś widziałem takie mapy z flagami, no to flagi niemieckie były tam bardzo intensywnie obecne, przede wszystkim, trochę francuskich, brytyjskich, a natomiast polskich prawie w ogóle. Tak, bo to jest ten kapitał, który w Polsce inwestuje w nieruchomości, nie tylko w mieszkaniowe, tak, też w biura, przede wszystkim w centra handlowe, tak. Szanse ale chyba są jakieś zapowiedzi, tak? To dobrze tak, znaczy jakby z ostatnich wypowiedzi urzędników państwowych, które słyszałem, wynika, że jest nieco cieplejsze spojrzenie na rejty, na to, żeby uregulować, wprowadzić prawo, które pozwoli działać takim spółkom w sposób bezpieczny, bo my mamy na giełdzie nawet i też poza giełdą niestety takie spółki, które się mniej więcej tym zajmują i mamy też sporo takich przedsięwzięć powiedzmy partyzanckich tego typu, gdzie pan Zdzisiek z panem Zenkiem szukają współinwestorów do tego, żeby kupić 2 kawalerki, wyremontować je i na przykład sprzedać albo wynajmować. To wszystko jest oczywiście ryzykowne, mało bezpieczne. Odbywa się w oparciu o przepisy, tak, ale innego rodzaju, więc ale to ma swoich chętnych. To niedawno kłopoty finansowe ogłosiła jedna z dużych firm deweloperskich, która właśnie w ten sposób się finansowała, to znaczy ludzie jej wpłacali pieniądze, ona miała budować nieruchomości, potem to miało być co prawda nie wynajmowane, ale sprzedawane, tak, ale widać, że no i to wpadło teraz w tarapaty. Widać, że jest duży popyt na tego rodzaju inwestowanie pieniędzy. Fajnie byłoby to uregulować, żeby to było na giełdzie, żeby to było uregulowane ustawą, żeby to było bezpieczne, na tyle, na ile może być bezpieczne inwestowanie. No i rzeczywiście mamy z tych 2 bilionów złotych oszczędności i ponad 1 bilion, grubo ponad 1 bilion to są pieniądze, które leżą w bankach. Te pieniądze tak naprawdę mogłyby posłużyć do na przykład budowy mieszkań na wynajem. Niby dlaczego Niemcy mają nam budować mieszkanie na wynajem i potem mamy od nich to wynajmować? Niech to się dzieje za pieniądze ludzi, którzy trzymają dzisiaj pieniądze w bankach na 2%. No niech mają z tego nie 2, a 5% i niech to będzie zainwestowane w spółki wynajmu nieruchomości. Co dzisiaj najlepiej inwestować? To jest bardzo trudne pytanie, biorąc pod uwagę to, że nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka Donalda Trumpa, bo ona w dużej części może zadecydować o tym, w co dzisiaj warto inwestować. Chodzi o to, że jeśli Donald Trump rzeczywiście zrealizuje swoje zapowiedzi i one będą miały negatywne skutki, bo one oczywiście z punktu widzenia Amerykanów mogą mieć sporo pozytywnych skutków, ale jednym z negatywnych skutków dla nas będzie to, że Ameryka może do nas wyeksportować inflację
do nas, w sensie do reszty świata, nie szczególnie do Polski. No i wtedy będziemy mieli, powiedzmy, trochę większy problem, ponieważ będziemy mieli problem z inflacją, to też będziemy musieli mieć trochę wyższe stopy procentowe i to trochę może zmienić sposób inwestowania, no bo co do zasady, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że spodziewamy się spadku stóp procentowych. W związku z tym należałoby kupować akcje w Polsce i na całym świecie i przygotowywać się do szybszego wzrostu gospodarki. No ale jak patrzymy na dane z naszej gospodarki, to ona tak zasadniczo nie za bardzo chce rosnąć. No i jest jeszcze ten Donald Trump, który jest niewiadomą, i nie wiadomo, czy on tam za bardzo nie zamknie tej gospodarki dla naszych produktów europejskich. I pewnie amerykańska giełda jest bardziej bezpieczna z tego punktu widzenia. Z tego punktu widzenia oczywiście i tak zresztą kapitał płynie do amerykańskiej giełdy. Udział kapitału, światowego kapitału, który jest zainwestowany w Ameryce, jest dzisiaj największy w historii. Połowa światowego kapitału zdolnego do inwestowania jest dzisiaj zainwestowana na giełdzie amerykańskiej. Tak nie było nawet, jak była bańka technologiczna w 2000 roku. Ale uważasz, że to może być też bańka? No i to jest kolejne bardzo trudne pytanie, które mi zadajesz, bo ono tak naprawdę wymaga odpowiedzi na pytanie, czy ta rewolucja technologiczna sztucznej inteligencji, czy to jest rzeczywiście rewolucja i czy to spowoduje, że będziemy mieli za chwilę czy te firmy, które się tym zajmują, które w to inwestują miliardy dolarów, zarobią dzięki temu biliony dolarów, czy też jest to wszystko przeszacowane? Na to pytanie odpowiedzi nie ma. Na dziś jest dość dużo takich opinii analityków, którzy mówią, że na razie jeszcze nie mamy aż tak dobrego sposobu na spieniężenie sztucznej inteligencji, żeby można było powiedzieć, że to jest taki biznes, który na pewno się spłaci. Bo na razie wszystkie te największe koncerny inwestują bardzo dużo w sztuczną inteligencję. Jeśli mają po kilkaset milionów albo po kilka miliardów użytkowników, to zakładają, że kiedyś to się uda skeszować, zamienić to na gotówkę, ale na razie jest jeszcze szalony wyścig takich małych i średnich graczy, którzy ładują te pieniądze. To jest niesamowite. Tak, natomiast dzisiaj wyceny tych największych firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie. To znaczy, jak dzisiaj kupuję jedną akcję któregoś z tych wielkich big techów, to średnio płacę za każdą złotówkę, za każdego dolara zysku generowanego przez te firmy, płacę $50 w cenie akcji. Czyli gdyby ta firma miała co roku płacić dywidendy, wszystkie zyski, to ja bym odzyskał i ceny tych akcji by nie rosły, to ja bym odzyskał pieniądze za 50 lat, już nie mówiąc o tym, żeby na tym zarobić. Więc oczywiście kupowanie dzisiaj akcji po tych cenach oznacza, że musimy zakładać, że te akcje będą rosły, że one będą coraz droższe, bo z samych dywidend to się po prostu w skali życia nawet nie zwróci. No i dzisiaj inwestorzy, kupując po takiej cenie te akcje, rzeczywiście uwierzą w to, że to pójdzie w górę i że tę sztuczną inteligencję da się zamienić, te koszty dzisiaj, inwestycje w sztuczną inteligencję da się zamienić na pieniądze. Na razie wygrane są na pewno firmy, które się zajmują budową infrastruktury, to znaczy takie jak Nvidia na przykład, tak, oni dostarczają po prostu infrastrukturę do działania tej sztucznej inteligencji. No i oni już wygrali, tak? No to jest dość popularne teraz porównanie, że jak była gorączka złota w Stanach, to producenci łopat najlepiej na tym wyszli, no i dzisiaj Nvidia jest taką właśnie firmą. A co do pozostałych, nie wiadomo. Na giełdach amerykańskich są nie tylko firmy technologiczne. Tak, zdecydowanie jest tak, że tam jest, aczkolwiek jak się spojrzy na to, z czego się składają dzisiaj indeksy, to one są już w ponad połowie, dzięki temu, że te firmy technologiczne są coraz cenniejsze, coraz droższe, to dzisiaj to już w coraz większej części, jak się inwestuje w cały indeks, co jest bardzo popularną strategią, za pośrednictwem takich narzędzi zwanych ETF-ami, no to się de facto inwestuje już w ponad połowie w tych 10 może największych big techów. No i oczywiście jest pytanie, czy to się zwróci i czy ta wojna gospodarcza, którą być może będzie, być może nie będzie, tak? Bo to trudno powiedzieć. Ja jestem trochę przeciwny temu, żeby tutaj bardzo jakoś snuć wizję, co Donald Trump zrobi, a czego nie zrobi, bo w kampanii wyborczej robi się różne rzeczy.
a jak się bierze rządy, to może się okazać, że opłacają się inne rzeczy. Więc zobaczymy, jak będzie, no ale w każdym razie ewentualne zamknięcie się, zasklepienie się największych obszarów gospodarczych w sobie i jakby ograniczenie wymiany gospodarczej na pewno nikomu nie pomaga, no bo łącznie z tymi big techami, które przecież, żeby zarobić pieniądze, muszą zrobić inwazję globalną. Wracając do Polski, jakie widzisz perspektywy na następny rok? Czy jest szansa, że ten kapitał wróci na giełdę? Bo odpłynął, chociaż o panice to chyba wojennej chyba jeszcze nie możemy mówić na szczęście. Czy jest szansa, że ten kapitał wróci i w ogóle jakie widzisz perspektywy przed polską gospodarką na najbliższy rok? Jesteśmy to trochę zależy właśnie między innymi od tego, jak będzie wyglądała polityka Donalda Trumpa, bo z jednej strony, znaczy tak, gdyby się okazało, że on obniża podatki, gospodarka jeszcze nie chce tak szybko rosnąć, żeby to się Ameryce opłaciło, no to oni będą się coraz bardziej musieli zadłużać. Jeśli oni się będą musieli coraz bardziej zadłużać, to wtedy będzie rosło oprocentowanie też polskiego długu, no bo będziemy musieli po prostu z tą Ameryką rywalizować o globalne pieniądze i wtedy będziemy mieli trochę większy problem natury kosztów obsługi naszego długu, który my potrzebujemy w ciągu najbliższych 2 lat pożyczyć na rynkach światowych $500 miliona złotych, ponieważ mamy dość duże dziury, czy bardzo duże, rekordowo duże dziury w budżecie w tegorocznym i w przyszłorocznym, więc będziemy musieli te pieniądze pożyczyć. Na razie pożyczamy je na 5,5%, co jest dość dobrą ceną. Natomiast gdybyśmy musieli je pożyczać na 7 albo na 8%, no bo na przykład Ameryka będzie z nami rywalizowała, dużo bardziej wiarygodny kraj, no to wtedy myślę, że będzie dobra okazja z jednej strony dla posiadaczy kapitału, żeby dobrze zarobić na obligacjach, a z drugiej strony może to nam ogólnie spowolnić gospodarkę, no bo spowoduje, że będzie trzeba ciąć inne koszty, żeby po prostu płacić odsetki od tych obligacji. No i to jest to jest ta część scenariusza, która zależy trochę od polityki USA. Natomiast oprócz tego tak, gospodarka dzisiaj rozwija się troszeczkę wolniej niż byśmy chcieli, bo tak, inwestycje jeszcze stoją, przynajmniej te prywatne. Państwowe, publiczne trochę się ruszyły, ale najbardziej się ruszą dopiero w przyszłym roku, jak przyjedą pieniądze z KPO i w ogóle zaczną płynąć pieniądze z Unii Europejskiej szybciej. To może być 2 albo 3 razy więcej tych pieniędzy niż bywało w poprzednich latach średnio. Więc rzeczywiście jak to ruszy, to może nam ładnie napędzić gospodarkę. Natomiast pozostałe silniki dzisiaj są pod znakiem zapytania, no bo eksport, wisimy trochę na Niemczech, Niemcy są w bardzo dużych tarapatach, nie wiadomo, czy z nich wyjdą. Pewnie wyjdą, bo to jest jednak bardzo silna, bardzo duża gospodarka, więc w jakimś stylu z tym wyjdą, ale nie wiadomo kiedy i w jakim. No i my trochę wisimy na tym eksporcie. Widać, że już eksporterzy polscy mają problem. No i siadła trochę konsumpcja, czyli trzeci silnik rozwoju gospodarki. Jak się spojrzy na ostatnie 3 lata, jakby podsumuje wartość tego, co kupujemy w sklepach, to realnie przestało rosnąć. Do 2020 roku my mieliśmy bardzo fajny, dość szybki wzrost konsumpcji, czyli coraz więcej rzeczy kupowaliśmy w sklepach z roku na rok. Teraz to się ustabilizowało. No i pytanie, czy to będzie tak trwało, czy jednak ruszymy w górę. Na koniec powiedz, wiem, że z tego żyjesz i piszesz dużo o tym subiektywnie na finansach tej twojej współpracownicy, ale może się dasz nam takie 3 rady dla ludzi, którzy chcą gdzieś zainwestować. Zwróciłbym uwagę, znaczy tak, na pewno bym chciał w długim terminie mieć trochę pieniędzy ulokowanych w złocie, najlepiej w złocie fizycznym, bo wydaje mi się, że ten kryzys zadłużenia świata, znaczy już jesteśmy na takim etapie, że jakby nie można tego zredukować. To jest efekt kuli śniegowej i to się wolniej lub szybciej będzie narastało. Więc wartość pieniędzy pewnie tych tradycyjnych, czy to będą dolary, euro, czy złotówki, czy cokolwiek innego, to może realnie maleć, w związku z czym pewnie chciałbym mieć część pieniędzy w czymś, co jest
czego nie można dodrukować. W najbliższym czasie zwróciłbym Państwa uwagę na fundusze inwestujące w obligacje, bo zakładam, że my jednak będziemy obniżać stopy procentowe. Jeśli będziemy obniżać stopy procentowe, to fundusze obligacji mają w portfelach swoich już obligacje o stałym oprocentowaniu wyemitowane wcześniej, które mają wyższe oprocentowanie. Te obligacje są notowane na giełdach i one będą coraz cenniejsze. Czyli przez jakiś czas fundusze inwestycyjne będą zarabiały 2 razy, bo będą zarabiały na odsetkach i na tym, że te obligacje, co mają je w portfelach, że one będą coraz cenniejsze na giełdach. To oczywiście może zostać zaburzone, jeśli USA wyeksportują do nas inflację, to wtedy to się może nie zdarzyć. Ale na razie założenie robocze przyjmuje takie, że to się raczej zdarzy, stopy procentowe będą spadały, więc to, co fundusze inwestycyjne mają w obligacjach, powinno być coraz cenniejsze. Trzecia rada, bardzo uniwersalna, inwestowałbym w globalne akcje, bo niezależnie od tego, jak gospodarka światowa będzie się rozwijać, to z całą pewnością, może nie z całą pewnością to przesadziłem, bo zawsze jest takie ryzyko, że coś, co się przez ostatnich 200 lat sprawdzało, się przestanie sprawdzać, ale prawda jest taka, że przez ostatnich 200 lat przed inflacją i przez innymi nieszczęściami najlepiej chroniło posiadanie udziałów w największych światowych koncernach. Tu oczywiście jest ryzyko, że jednak jesteśmy w bańce AI i że to jednak pęknie, ale myślę, że większe prawdopodobieństwo jest jednak, że nie pęknie. Ja się, jak chodzi o swoje prywatne pieniądze, to cały czas trzymam więcej niż ćwiartkę tych pieniędzy na rynkach kapitałowych globalnych i wydaje mi się, że to przez ostatnich 30 lat bardzo się u mnie sprawdzało i zakładam, że przez kolejnych 30 jeszcze będzie. Czego Ci życzę. Dzięki. Dzięki serdeczne, Maćku. Dzięki. Wszystko, to wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem, jakie są Państwa opinie. Napiszcie o tym, co Wy sądzicie, w co warto dzisiaj inwestować, jak widzicie sytuację polskiej gospodarki, czy Waszym zdaniem kapitał wróci na giełdy, czy polska giełda ma szansę, by stać się silniejszą. Dziękuję bardzo. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Subskrybujcie, a przede wszystkim słuchajcie, oglądajcie. Pozdrawiam.